Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego vloga. Łukasz Śladewski. I Konrad Wojdan. Jesteśmy z firmy Transition Technologies Advanced Solutions i na tym vlogu chcemy Wam opowiadać o naszych doświadczeniach z wdrażaniem sztucznej inteligencji w przemyśle. I dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak w ogóle po takim projekcie z wdrożenia sztucznej inteligencji w jakimś zakładzie przemysłowym, w elektrowni, w rafinerii, w zakładzie chemicznym, w energetyce, tak, czy w innych gałęziach przemysłu, jak stwierdzić, że mamy sukces? Kiedy jest sukces? Tak, dokładnie. Jak zdefiniować, co jest tak naprawdę sukcesem wdrożenia? No, powiedzmy sobie też szczerze, no, będziemy gdzieś tam krążyć wokół projektów optymalizacyjnych. Tak. Czyli które mają przynieść konkretne korzyści, konkretne efekty. Które jest takim zwieńczeniem, koroną tych naszych projektów, bo i tu zarówno trzeba stworzyć modele predykcyjne, gdzieś tam często z wykorzystaniem machine learningu, trzeba często, gęsto mieć jakiś algorytm prognostyczny, też oparty o metodę uczenia maszynowego, który przewiduje przyszłość. Tak. No i oczywiście tą czapę optymalizacji, która te wszystkie modele, tą wiedzę z tych wszystkich modeli wykorzystuje do znalezienia najlepszej decyzji. Więc najczęściej oczywiście w takich projektach szukamy oszczędności, albo szukamy zwiększonego przychodu, oszczędności wynikających z oszczędności paliwa, oszczędności wynikających z oszczędności wynikających z emisji, oszczędności wynikające z obniżenia strat i przychody na przykład w przypadku elektrociepłowni ze zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Tak, no i to jest coś, na co się umawialiśmy z klientem, co wstępnie oszacowaliśmy, prawda, podczas tego feasibility study, o którym już Wam opowiadaliśmy, czyli tego wstępnego oszacowania potencjału obiektu. Tak, i klient na podstawie przez nas oszacowanych parametrów wpisał sobie w umowie, sam sobie przeanalizował, że osiągnięcie takich i takich parametrów pozwoli na pewną stopę zwrotu tej inwestycji. No właśnie. I teraz jak stwierdzić, że te oszczędności tam są? Nie wiem, optymalizowaliśmy budynek pod kątem energetycznym, starając się szacować komforty ciepła. Jak możemy stwierdzić, że mamy oszczędność na chłodzeniu, grzaniu, na wentylacji? Robiliśmy projekt w elektrowni dotyczący optymalizacji pracy, no załóżmy elektrociepłowni, to jak stwierdzić, że mamy oszczędności na czym? Na paliwie, na ilości paliwa, które potrzebujemy do wygenerowania danej ilości energii w parze, na przychody związane z większą generacją energii elektrycznej poprzez odpowiedni rozdział obciążenia na turbinach. Tak. I te konkretne wartości mamy wpisane i teraz musimy opracować plan testów. No właśnie, jak do tego, bo to testy to jest właśnie jak do tego w ogóle podejść? Czy jeszcze, że dorzućmy sobie trzeci przypadek, nie wiem, optymalizację właśnie działania dużej sieci ciepłowniczej, gdzie optymalizator proponuje niższe, inne parametry wody puszczane do sieci, decyduje o tym, które elektrociepłownie działają. Jak stwierdzić, że te decyzje operatora, w każdym z tych przypadków, optymalizatora, są lepsze niż dotychczasowa strategia prowadzenia procesu? Jaki mamy główny problem w ogóle z takim porównaniem? Potrzebowalibyśmy dwóch alternatywnych rzeczywistości. Gdzie w jednej działa optymalizator, a w drugiej działa operator. Dokładnie, czyli tutaj liczymy na rozwój fizyki kwantowej, że kiedyś to będzie możliwe, ale póki co jest to trudne do osiągnięcia. Pierwsze podejście w przypadku studium wykonalności, takiego pełnego studium wykonalności, gdzie konkretnie wpisujemy, robimy tę analizę na podstawie danych historycznych, czyli analizujemy decyzję operatora, na te decyzje operatora nakładamy decyzję optymalizatora i wyliczamy, jaki efekt byłby osiągnięty w momencie, kiedy ten optymalizator był załączony w analizowanym okresie historycznym. Tak, ale żeby to móc zrobić, to musimy się zgodzić z klientem, że ta symulowana rzeczywistość, na której będziemy badać działanie optymalizatora, oceniać jego działanie, jest wystarczająująco dobrym przybliżeniem prawdziwej rzeczywistości, nie? Czyli te nasze modele użyte, modele predykcyjne, zidentyfikowane, też
z użyciem algorytmu uczenia maszynowego, one wystarczająco dobrze odwzorowują rzeczywistość. Tu możemy powiedzieć, nie wiem, czy to ma być błąd 1%, 2%, 0,5%, co akceptujemy, żeby powiedzieć, dobrze, na tym już możemy oceniać. Jeżeli rzeczywiście zgadzamy się na tą symulowaną rzeczywistość, to tak jak mówisz, przepuszczamy decyzje operatora historyczne w tej symulowanej rzeczywistości i patrzymy, jaki był efekt. Na przykład przy sieci ciepłowniczej patrzymy, operator jechał z takimi temperaturami wody zasilającej, z takim zestawem pracujących źródeł. To dawało takie efekty ekonomiczne, takie straty w sieci, takie koszty pompowania wody, podgrzania itd. A optymalizator w tym czasie proponuje inny schemat, inną strategię prowadzenia sieci. To coś się wiąże z innymi kosztami. Taki sam, nie wiem, case mieliśmy też w podziemnych magazynach gazu. Patrzyliśmy, jak sobie dyspozytor sterował pracą kompresorów, które wybierał, z jakich obciążał, a jak optymalizator to robił dla tych samych warunków, bo wtedy warunki są wspólne. Tak. To jest super, warunki są wspólne. Tak. Często też właśnie w elektrociepłowni optymalizator analizuje, jakie są obciążenia poszczególnych urządzeń, kotłów, turbin i dokonuje tej zmiany i wylicza ten efekt, zakładając, że taki efekt byłby możliwy do zrealizowania, takie decyzje byłyby możliwe do zrealizowania. Tak. Nie? Często też klient, powiedziałeś o dokładności modelu symulacyjnego. Nie? Często też klient mówi tak, to Wy zadbajcie sobie o tę dokładność tego modelu, to Wy powiedzcie mi, jaki efekt osiągniecie, wpiszemy ten efekt sobie do umowy i to Wy zadbajcie o to, żebyście uzyskali ten efekt. No właśnie, ale to jest zawsze pytanie, jak go zmierzyć, Tak, nie? Więc jeżeli tak. zgodzimy się z klientem, że ten model dobrze identyfikuje rzeczywistość, możemy badać na symulowanej rzeczywistości wspólnej dla operatora, czy tam dyspozytora i optymalizatora. Ale ma to pewne wady swoje. No bo wczujmy się w rolę tego operatora czy dyspozytora. Muszę podjąć decyzję tu i teraz. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. No nie wiem, siedzę w tej sobie sieci ciepłowniczej jako dyspozytor. Nie wiem, czy nie będzie awarii, czy nagle pogoda się nie zmieni. Zagram zachowawczo. Tak? A optymalizator no, ma już te prognozy, jakieś tam swoje pogody, przez to też algorytmy prognostyczne, nie wiem, głębokie sieci neuronowe, które prognozują zapotrzebowanie na ciepło, mówią mu, słuchaj, takie będzie zapotrzebowanie na ciepło. On lepiej, optymalizator lepiej czuje tą przyszłość, nie musi zakładać takich dużych marginesów. Gdyby operator tak ostro grał, być może byłyby dni, kiedy by przeszarżował. Także tutaj. Ale to zawsze to można. zawsze Zawsze są wady i zalety pewnego podejścia. No, drugim podejściem jest zaplanowanie tak zwanych testów, nie? Tak. Tak, czyli jeżeli mówimy tak, no nie mamy modelu, bo go identyfikujemy w locie, na bieżąco, tak? Albo mamy takie podejście bardziej reinforcement learning, gdzie wchodzimy w interakcję z tym naszym systemem i nie potrzebujemy tak dokładnie modelować rzeczywistości, to brakuje nam właśnie tej alternatywnej, tej wspólnej rzeczywistości dla operatora i optymalizatora do porównania. I wówczas, tak jak Łukasz mówisz, możemy zrobić testy, czyli jak mogą wyglądać właśnie takie testy, Łukasz? No właśnie, decydujemy, kiedy optymalizator ma być załączony, kiedy optymalizator ma być wyłączony, pod warunkiem zachowania pewnych warunków pracy danej instalacji. No i możemy powiedzieć, że w danym dniu przez 2 godziny optymalizator jest załączony i potem przez 2 godziny jest wyłączony. Kolejnego dnia przez 2 godziny jest załączony, przez 2 godziny jest wyłączony, wierząc, że przez ten czas warunki pracy tej instalacji się nie zmieniły. A jak akurat zawsze będzie łapał optymalizator, nie wiem, szczyty wieczorne, operator nocki. No właśnie, mniej więcej w stanie jesteśmy przewidzieć, jak będzie wyglądała generacja, jak będzie wyglądało obciążenie tej instalacji. I oczywiście, jeżeli w trakcie testu okaże się, że następuje zmiana obciążenia instalacji, no to jesteśmy w stanie tak jakby odrzucić ten test i kolejny test zaplanować na następnego dnia. To jest bardzo ważne, żeby zdefiniować warunki tego testu i dobrze wstrzelić się w pewne okno czasowe, kiedy możemy faktycznie to zaplanować. Oczywiście w niektórych przypadkach, tak jak w przypadkach elektrowni zawodowych, można nawet zamówić moc.
bo realizujemy te testy. Nie? Tak. Na przykład w Indiach miałem taki przypadek, gdzie faktycznie bardzo mocno żeśmy pilnowali realizacji tych testów. Często umawiamy się, że nasz efekt będziemy badać na podstawie danych, na podstawie testów, na podstawie danych, natomiast to można interpretować na wiele różnych sposobów. Najczęściej udaje się rozmawiać z klientem na temat trzeciego rodzaju podejścia do analizy efektów, a mianowicie spróbujmy znaleźć historycznie bardzo podobne efekty, bardzo podobne warunki pracy tej instalacji i odnieść te warunki po optymalizacji do tych, które były Tak. rok, To jest półtora takie roku temu. ekstremalne podejście, to jest szczególnie ekstremalny przypadek podejścia do testu, bo tu mówimy, Tak. że są tylko dwa testy. Jeden test on, drugi off, Tak. tak? A w zasadzie najpierw off, potem Tak. on. No bo zobaczcie, bo rzeczywiście, tak jak mówił Łukasz, możemy dosyć gęsto porobić te testy on-off test. Nie wiem, nasze rozwiązanie AI pracuje przez godzinę, nie pracuje. Pracuje przez godzinę, nie pracuje. Ale wtedy jest zarzut, że akurat to te godziny to są te spokojniejsze, kiedy nie pracuje, kiedy pracuje. No i takie, prawda, No i dyskusje. jeszcze Więc wtedy to- można próbować łapać te zmienności i powiedzieć sobie, dobra, no to zróbmy, że jednego pełnego dnia optymalizator pracuje, a jednego pełnego dnia optymalizator nie pracuje. Tak ostatnio robiliśmy testy na budynkach. Sztucznej inteligencji na budynkach. Ale wówczas problem może być taki, że jednego dnia było zimniej, drugiego dnia było cieplej. Jednego dnia paliliśmy Większe takim nasłonecznienie. paliwem, a innego dnia Tak. paliliśmy takim paliwem. No to możemy powiedzieć sobie, no dobra, no to żeby tej zmienności takiej jeszcze, nie wiem, że tu paliwo, że tu ciepło, zróbmy sobie tak, że jeden rok naprawdę optymalizator pracuje, jeden rok optymalizator nie pracuje, ale tu też jak gdyby to raz, że taki test trwałby 2 lata, to jest dużo. A Zakończenie projektu, tak, że, rozliczenia i tak dalej. że może się okazać, no dobra, ale ten rok wcześniej te urządzenia były mniej zużyte, a teraz były bardziej zużyte, co więcej musieliśmy jedno wymienić. Operator się nauczył, Tak, więc się przyłożył. nie ma dobrej jednej metody. To, co Łukasz mówiłeś, ta trzecia metoda, że porównujemy tak naprawdę dane historyczne, czyli kilka lat wstecz z tym, co jest teraz, to też nie będą to te same rzeczywistości. Mówię, bo zmieniają się ceny, jakość paliwa, doświadczenie operatorów, także zawsze trzeba się zastanowić, co w danym projekcie jest najlepszym przybliżeniem wspólnych warunków, w których porównujemy pracę optymalizatora Inżynierowie- i dyspozytora. Inżynierowie z obiektów, inżynierowie z elektrowni, elektrociepłowni, z przemysłu też wyczuwają, na czym polegają różnice w tych testach i też mają pewne pomysły. Nie? Tak. Bardzo często było podejście takie, miałem do czynienia z takim podejściem, że odnosiliśmy się do bardzo podobnego okresu sprzed na przykład roku. Nie? I to takie wyczucie inżynierskie inżynierów na obiekcie było takie, że to będzie uczciwe podejście. Tak, Nie? tak. To obie strony, to jest Chodzi bardzo o ważne, to, co żeby mówisz. Obie strony, żeby czuły, miały że to poczucie, jest że to takie, jest tak. uczciwe podejście do tematu. Nie? Dokładnie, to jest bardzo ważne. Często realizacja testów on-off, bo były tak wpisane w umowę i faktycznie, jeżeli były wpisane w umowę, należy je przeprowadzić, natomiast nie odzwierciedla tego. Mamy opady deszczu, a musimy zakończyć testy on-off, bo wtedy i wtedy zostały zaplanowane. Mamy inne paliwo, mamy inną temperaturę zewnętrzną. Jest wiele warunków, które daje nam pomarańczowe światło, hej, czy one faktycznie dadzą radę? Czy robimy test rano, czy wieczorem? To wszystko ma znaczenie. I na koniec tego wszystkiego trzeba te dane zebrać, trzeba te dane wrzucić do programu, trzeba te dane przeanalizować, trzeba z tych danych wyłuskać te najistotniejsze informacje, czasami policzyć pewne współczynniki procesu, takie jak sprawności kotłów, jak sprawności turbin, bo na tym polegał projekt. I przedstawić te dwie najistotniejsze liczby. Optymalizacja wyłączona i optymalizacja załączona. Tak. No i to co mówisz, to zaufanie.
Wspólnie prowadzimy wspólnie ten wózek. tak, wspólne poprowadzenie tych testów. Tak na marginesie, w medycynie, jak testujemy skuteczność na przykład leku, prowadzimy tak zwane, no najlepiej jakbyśmy prowadzili randomizowane badanie kliniczne, gdzie tak naprawdę losujemy, czy ktoś dostaje placebo, czy tam starą metodę leczenia, czy nową metodę leczenia. Tak? Więc tutaj też można zastanowić się nad takim podejściem, gdzie losujemy, w których godzinach i kiedy włączać optymalizator czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale tak mi się wydaje, że z tych projektów, które zrobiłem, najważniejszym takim jednym wskaźnikiem, jednym czynnikiem, który mnie osobiście przekonuje, że było warto i że to pomaga, to jest to, że po zakończeniu projektu klient, czy jako dyspozytor, operator, czy inżynier utrzymania ruchu, whatever, w każdym razie używa tego optymalizatora. Nie wyłącza go, tylko cały czas używa i czuje korzyść z tych podpowiedzi, czy z tego, że dał możliwość pracy, optymalizacji. Tak. Czasami właśnie z operatorami prowadzimy też, jeżeli jest więcej czasu podczas wdrożenia, jeżeli są dociekliwi, a często są dociekliwi operatorzy, z którymi naprawdę można wiele rzeczy przedyskutować, sami wprowadzają pewne zakłócenia i sprawdzają, czy optymalizator rzeczywiście sobie w tym przypadku poradzi. No i to jest taki pierwszy sygnał, że jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli operator wyrazi zainteresowanie tym, jeżeli w pewnych sytuacjach rzeczywiście mu pomógł, tak jak wspominałeś o tej awarii młyna węglowego, Tak. no to tutaj już mamy pierwsze zwycięstwo. Ja często mówię też na spotkaniach takich sprzedażowych, na spotkaniach dotyczących prezentacji systemu. Proszę Państwa, najpierw operator musi dać swoje zdanie na temat danego systemu, wtedy on przekazuje to swojemu szefowi, najczęściej jest to inżynier kotłowy czy inżynier turbinowy. Potem ten inżynier turbinowy dopiero daje tę informację do dyrektora zakładu, do prezesa zakładu. Jeżeli operator to kupi to jego przełożony i kupi to dyrektor zakładu. I to jest ta droga. Nie, że ktoś z góry zdecydował o wdrożeniu sztucznej inteligencji, bo to jest genialne, bo nasłuchał się w internecie, na YouTubie, jak dwóch gości o tym sobie rozprawia i teraz to zróbmy. To jest... Tutaj nie ma drogi na skróty. Tutaj trzeba po prostu swoje odsiedzieć, swoje przeanalizować, przygotować raport. Czasami jeszcze, pamiętasz, na tym naszym ulubionym projekcie, co żeśmy wspominali, mieliśmy też testy istotności statystycznej. A tak, Nie? tak. Pobawiliśmy się trochę Tam statystyką, żeśmy się czyli statystyką to jeszcze pobawili. można Dużo mieliśmy tych danych. po inżyniersku, jak gdyby można powiedzieć, no ewidentnie, tu są niższe, nie wiem, emisje NOx, tu są wyższe sprawności, jak optymalizator działa, no ale mógłby się trafić ktoś taki, który powiedział, ale to może przez przypadek. Tak. Może tutaj był zrobiliście wieczór. tam kilkadziesiąt takich testów i może przez przypadek Wam to wyszło, no zdarza się, tak? Paliwo było wilgotne. No i wtedy można wyciągnąć wachlarz narzędzi statystycznych i spróbować udowodnić hipotezę, że różnice na przykład między tymi średnimi poziomami emisji czy sprawności nie są przypadkowe. Tak? To znaczy albo przynajmniej przy danym poziomie istotności nie są przypadkowe. No i tutaj też żeśmy sobie tak przechodzili sami, ale również z klientem te testy istotności i faktycznie to wyszło. Tak nie? jest. To było takie dodatkowe potwierdzenie wyników, które osiągnęliśmy w naszym wspólnym, ulubionym projekcie. O którym możecie posłuchać chyba w 3. odcinku naszego vloga. No dobrze, dzięki w takim razie. Tyle. Dzięki, do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia.